Cześć, jestem Tomek, witajcie na kanale Firstfloor. Dzisiaj poruszymy temat, który często przewija się w Waszych mailach i telefonach, a mianowicie dzisiaj porozmawiamy o dylatacji między ścianą a podłogą. Zapraszam do oglądania. Temat dylatacji w posadzkach w budownictwie jest generalnie bardzo szeroki. Dzisiaj pominiemy dylatacje w progach, dylatacje skurczowe i skupimy się tylko i wyłącznie na dylatacji między ścianą i podłogą. Czym jest tak naprawdę ta dylatacja, o której mówimy? Często jest ona nazywana dylatacją obwodową. Generalnie jest to kontrolowana przerwa, którą się wykonuje za pomocą pianki, po to, żeby odseparować ścianę od posadzki i pozwolić jej na swobodny ruch podczas pracy budynku. Co by się wydarzyło, gdybyśmy nie zrobili takiej dylatacji albo byśmy o niej zapomnieli? W tym momencie mamy ładne, proste połączenie między ścianą a podłogą. W momencie, gdybyśmy takiego połączenia nie zrobili i wykonalibyśmy takie połączenie na sztywno między ścianą a podłogą, należałoby się spodziewać, że podczas użytkowania budynku, kiedy zacznie on pracować, posadzka będzie chciała pracować w jednym kierunku, ściana w zupełnie innym i takie połączenie albo by nam po prostu pękło, albo w gorszym wypadku ściana mogłaby pociągnąć w cudzysłowie posadzkę i zrobić takie łukowate, wielkie pęknięcie, które byłoby bardzo nieestetyczne. Jeśli już wiemy, do czego służy nam ta przerwa dylatacyjna i jakie ona ma zadanie, chciałbym teraz wrócić do tematu, który bardzo często pojawia się w Waszych telefonach i mailach do nas, ponieważ bardzo często pytacie nas, czy tego typu połączenie można zrobić właśnie na sztywno, bez listwy przypodłogowej. I generalnie w większości przypadków musimy Wam zasugerować, żeby jednak taką listwę użyć. Wszelkie próby wykonania tego typu połączenia na sztywno, na przykład próbując szpachlować to połączenie, czy uzupełniając je silikonem, kończą się tym, że po pewnym czasie, jak budynek właśnie pracuje, ściana w jednym kierunku, podłoga w drugim kierunku, to pęknięcie w tym miejscu i tak w końcu się pojawia. I mam również tutaj taki apel do architektów, bo często właśnie te pytania biorą się z tego, że właśnie klienci architektów, inwestorzy nie widzą tych listew, bo ich po prostu nie ma na wizualizacjach, które ci architekci przygotowują, więc robiąc wizualizację i projekt dla klienta, pamiętajcie, żeby tego typu listwę również w swoich wizualizacjach przygotować. Ale część inwestorów pyta nas, czy jednak jest jakieś wyjście, czy można jednak coś zrobić, żeby jednak tego połączenia nie było. I generalnie istnieje taki sposób, co prawda dość kosztowny, ponieważ można w takim wypadku przykleić płytę gipsowo-kartonową na ścianę, dosłownie 2 mm ponad posadzką i wtedy taka płyta, która będzie na całej powierzchni ściany, zakryje również nam tą szczelinę dylatacyjną. Na samym końcu trzeba tylko takie połączenia albo zaakrylować, albo pociągnąć silikonem. Ale tak jak mówiłem, jest taka możliwość, więc jeśli bardzo chcecie pozbyć się tych listew przypodłogowych, to możecie właśnie przykleić płytę gipsowo-kartonową na ścianę. Tutaj mamy taką właśnie posadzkę z mikrocementu, która jest w trakcie realizacji i nawet tutaj widać, że wykonawca podczas nakładania częściowo zasłonił tą dylatację, ale nie ma to tutaj większego znaczenia, ponieważ jest planowana właśnie listwa przypodłogowa, która połączenie między ścianą a podłogą zasłoni, więc nawet jeśli w przyszłości pojawi się jakieś pęknięcie na styku ściany z podłogą, to taki cokół takie pęknięcie zasłoni. Taka listwa przypodłogowa, oprócz tego, że zasłania nam dylatację, to jeszcze ma taki bardziej praktyczny aspekt, ponieważ podczas mycia mopem nie pobrudzimy sobie ściany. Jeśli podobają Wam się takie techniczne filmy i chcielibyście więcej posłuchać o dylatacjach, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Ja tutaj muszę
komu mopować i z tego miejsca się z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Upierdzielone to wszystko. Sam tu muszę sprzątać.